Mówiłem już o tym, że Białystok to miasto różnych kultur i różnych religii. Tu widzimy kopułę prawosławnego Soboru Świętego Mikołaja, ratusz, przy którym znajduje się kościół uliczny baptystów i wieżę zespołu Bazyliki Katedralnej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Po pobycie w tej niezwykłej świątyni, jaką jest Bazylika Świętego Rocha, schodzimy do autokaru i ruszamy na dalsze zwiedzanie stolicy Podlasia. Zielona kamienica, pięknie odrestaurowana, to zabytek z XIX wieku. Białystok jest stolicą województwa podlaskiego od 1920 roku. Naszym kolejnym punktem programu zwiedzania jest Pałac Branickich. Jedziemy ulicą Świętego Rocha, która niegdyś była drogą prowadzącą na zachód. Białystok w czasach zaboru rosyjskiego był prowincjonalnym miastem. Po klęsce powstania listopadowego w latach 1830-31 w pobliżu Białegostoku ustanowiono granicę celną między Rosją a Królestwem Kongresowym. Spowodowało to gwałtowny napływ łódzkich fabrykantów, którzy przynosili swoje fabryki do Białegostoku. Miasto zyskało wówczas miano Manchesteru Północy. Dalszy rozwój miasta nastąpił po przeprowadzeniu przez Białystok kolei warszawsko-petersburskiej. Musieliśmy zawrócić, bo na dalszej trasie prowadzone były prace drogowe. Mamy za to okazję jeszcze raz zobaczyć Bazylikę Świętego Rocha z nieco dalszej odległości. Wjeżdżamy w ulicę Lipową, którą oglądaliśmy z tarasu kościoła. Nazwa ulicy pochodzi od szpaleru lip, które posadzono w XVIII wieku. Dziś są to młode drzewa lipowe. Mijamy po prawej secesyjny pałac Chaima Nowika, zbudowany w latach 1910-1912. Na ulicy Lipowej, która jest reprezentacyjną ulicą Białegostoku, zachowało się kilka budynków z początków XX wieku, ale wiele kamienic, zwłaszcza po naszej lewej stronie, zostało zniszczonych podczas działań wojennych. Białostocki Teatr Lalek to jeden z najstarszych teatrów lalkowych w Polsce. Choć został powołany w 1953 roku, jego tradycje sięgają czasów przedwojennych. Mijamy Operę i Filharmonię Podlaską, Centrum Sztuki imienia Stanisława Moniuszki. Budynek wzniesiony w latach 2006-2012 zaprojektował profesor Marek Budzyński, znany z projektu Sądu Najwyższego i Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Widownia ma 771 miejsc. Po lewej wzgórze Marii Magdaleny z niewidoczną kaplicą Świętej Marii Magdaleny i stary cmentarz bez nagrobków. Zlikwidowano go w 1973 roku bez ekshumacji. Przejeżdżamy przez dzielnicę, której budynki mieszkalne wznoszono w latach 70. i 80. Wcześniej była to zabudowa jak na wsi. Małe domki z dwuspadowymi dachami. Nazywano to miejsce Młynówką. Do naszych czasów przetrwało kilka takich domków. To jeden z nich. Białystok w opinii jego mieszkańców jest dobrym miejscem do życia. Działa tu nieźle służba zdrowia, są przedszkola i żłobki.
2 budynki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeden ze skośnym dachem przypomina skocznię narciarską. Parę lat temu ktoś umieścił w sieci informację, że w Sylwestra zjedzie z dachu na nartach. Chęć uczestniczenia w tym wydarzeniu zadeklarowało 2,5 tysiąca osób, aż musiała interweniować policja. W miejscu, w którym obecnie stoją te 2 wieżowce, urodził się Ryszard Kaczorowski, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Z lewej strony za drzewami widać zabytkowy piętrowy drewniany dom zwany Żelazkiem. Miasto sprzedało go za 1 280 000 złotych. Nowy właściciel ma go wyremontować do 31 grudnia 2026 roku. Mijamy współczesny kościół Świętej Anny z 2003 roku. Większość białostockich kościołów wybudowano po II wojnie światowej. Obecnie w Białymstoku jest około 30 kościołów katolickich, 13 cerkwi prawosławnych i 2 w budowie. Zbliżamy się do kolejnego miejsca zwiedzania, jakim jest Pałac Branickich. Przecinamy ulicę Marii Skłodowskiej-Curie. Po lewej stronie w głębi znajduje się dawny budynek Komitetu Wojewódzkiego Partii, a przed nami budynek Sądu Okręgowego. Po prawej stronie gmach związków zawodowych, w głębi kompleks szpitali, a na końcu dawna filharmonia. O tej ulicy powstała w Białymstoku taka rymowanka: na Skłodowskiej rządzą, sądzą, nic nie dają, do piachu posyłają, a na końcu marsza grają. Po lewej stronie ulicy Legionowej znajdowała się dawna dzielnica żydowska Hanajki, zlikwidowana w czasie II wojny światowej. Obejmowała ona obecne centrum i osiedle przydworcowe. Przejdziemy przez jej część po zwiedzeniu Pałacu Branickich. Mijamy białostocki kościół farny w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. On też przewidziany jest do zwiedzania. Podjeżdżamy na parking przed murem otaczającym kompleks pałacowo-parkowy Branickich. Z tego miejsca zaczynamy swój spacer po Białymstoku. Jest godzina 18. Pałac Branickich i spacer po centrum obejrzymy w kolejnych odcinkach.